Była kiedyś rozkminka, czy kupić lepiej bongo, tak? Czy samemu zbudować coś z takim pop-upem. I cały czas jest ta obawa, że to będzie przewiewne albo słabo temperaturę trzymało. No jest właśnie i też się zastanawiam, na ile jest to skuteczne. Trzeba by było się spytać kogoś, kto ma... Musi znaleźć dźwignię. Nie lubimy tego. Jednak. Wygodne są. Chyba, że ten jest najwygodniejszy. Za wysoko. Jest lepiej niż w tranzycie się siedzi. Widok z oczu kierowcy. Przyznam, że jest fajnie. Ile schowków tu jest? Tutaj jest schowek. Tu za klamką jest schowek. Tu coś można włożyć. Widać. Dużo przestrzeni. No. Blokada działa w ten sposób. Ciekawe. Więc otwierasz dopiero wtedy, jak ciągniesz za rączkę. Ciekawe, jeżeli nie ma garażu pod spodem, to czy można by było zrekompensować to szafkami na górze? Ciekawa konfiguracja. Miejsca na stoliki, ale łóżka są piętrowe. Bardzo oryginalnie, bardzo. Garderoba. I wyjście na tył. Masz prysznic. Super. Ups. Zobacz, na lodówkę byś nie narzekała jednak. Głęboka jest, bo masz jeszcze wejście od spodu. Tutaj jest napisane, że już nie ma więcej widzeń, bo wyprzedali wszystko do 2024 roku. Czyli zamówień będą mieli na najbliższe 1,5 roku. Nieźle. Obejrzeliśmy jeden z takich bardziej budżetowych kamperków. Powiedzmy budżetowych, jeżeli 65 tysięcy funtów to budżet. Ale jest nawet fajnie, chociaż na jakości tutaj trochę schodzi. Oprzycie chociażby podłokietników. Można byłoby coś lepszego z tym zrobić. Są bardzo tanie. Wiem, że miałem plecak ściągnąć, ale proste płyty laminowane. Żadnych fajerwerków. No i jest, i temat jest. Z tyłu też całkiem sporo miejsca na różne bagaże, szpargały. Tu plecaki by można było ubłocone buty wrzucić. Tu są wszystkie zasobniki na jakieś wody, na gazy. Tu butlę gazową tu można wrzucić. Dwie. Tam dalej coś jeszcze jest. Tam są głębiej zawory od gazu i wody. Jest naprawdę spoko. Tylko wydaje mi się trochę mało miejsca w tych szafkach. Można było troszeczkę, dosłownie troszeczkę niżej puścić. Wchodzimy właśnie w świat Volkswagenów transporterów i od razu naszą uwagę chwyciła ta konfiguracja. Znowu masz prysznic, możesz sobie zrobić. Tak jest, ale to jest ten sztywny dach podniesiony, tak? Nadbudówka, jak w groszku. No. I tak, kibelek jest tu. No tu stolik to standardowo, PG jest z tyłu, ale to już trochę inaczej wygląda, już inny układ jest. Czy groszek jest większy? Nie powiedziałbym. Większy, bo oni mają zabudowę całą łazienki. Jak się ten pop-up rozkłada, to oni tam jest większy i też mają pop-up. Szafki, nie szafki, blaciki, jakieś to można zakryć nawet. Tylko jak? Proszę. Na magnesikach. Bezpieczniki. Interesujące fotele. Zobacz, tam jest jakaś dźwignia. Czy to jest ustawiane? Tak, pan ten, to jest... Czy jakby pociągnąć? Wyciągasz tu, A, i masz jeszcze drugą dźwignię w oparciu. Tak, czyli tu z tego można łóżko zrobić.
No bo tu nie masz łóżka. Tu są szafki. I co tam jeszcze jest? Szafki. To znaczy ja nie chciałem wchodzić już, ale dobra. Tu masz tylko szafki. Tu masz ten... Nie ma spania. Nie. No, Chociaż masz jest... jedną taką dość sporą na... Mhm. I tam masz malutkie szafeczki. No i łóżko rozkładasz. 2 łóżka tak naprawdę. Dalej. Jak na razie ten z wszystkich to ten ze sztywnym dachem, o ten beżowy tu jest w miarę najtańszy, nawet w porównaniu z Transitami i innymi Citroenami. No miłe zaskoczenie, mnóstwo funkcjonalności, mnóstwo jakichś odkrywczych zastosowań i cena rozsądna. Muszę chyba przestać tak sarkać na te Volkswageny. Zła opcja, bo masz ten i mówię... Tam jest kaseta. Tak. I to co tego, że remek możesz spokojnie materac położyć pod spodem. Mhm. W Transitach jest trochę jednak łatwo to skonfigurować. To znaczy w każdym pewnie i w Transporterze też można tak zrobić. Transit Custom 2023. Dynie delikatnie podnoszone tego, ale popatrz, że Spójrzcie na te koła. Była taka rozkminka, czy te namioty podołają temperaturom, ale na przykład czy są też jakoś wiatrochronne i tak dalej. Pan nam wytłumaczył w jeden prosty sposób rzecz, którą kompletnie zignorowałem. Jeżeli będzie dobrze wiało, to te zawiasy polecą i wykrzywi dach. Więc tak naprawdę wszystko zostanie zniszczone. Przy takim silnym wietrze, jak my doświadczyliśmy w Szkocji, dach by trzeba było złożyć. Hej, znajome wibracje. Niewiadówka. Idę obejrzeć tamtą. Tamta bardziej ją przypomina. Tylko spójrzcie. 15 kawałków za to. I masz podnoszony dach też. Ja pierdyka. Zdobywca nagrody z 2023 roku. Ja wiem, że to dopiero za rok, ale chodzi o projekt na przyszły rok. Zaraz sobie wejdziemy. Chłopak właśnie pokazał, że w tych fotelach jest regulacja. Nigdzie wcześniej w tylnej kanapie nie widzieliśmy żadnej regulacji. Sztywne. Dobra, wchodzę. Właśnie nagrywają mnie jak wchodzę. Jest trochę ciasno, ale podejrzewam, że zobacz ile masz szafek. I to łoże, to jest łoże. Nie dziwię się, że jest tam tak dziwnie w bagażniku to wygląda. 12V, tak. Oddzielna toaleta z prysznicem. A, tu jakoś zablokowane jest jeszcze. To zostaw mnie tam. Bo tam nie widziałem wcześniej blokady, a tutaj jest normalnie przyblokowane. Tutaj tak rozkładasz. Dobra. Szafki, szafeczki. Tu pan pokazywał wcześniej. Poczekaj. To łóżko, że rozkłada się tu. No ej. Nie no, poczekaj. Przekręć. Przekręć, o. I to dalej jeszcze wysuwa się aż dotąd. No kabina Fiat, ale to jest projekt na 2023 rok. Jest mega. I jeszcze łazienka. Na szybko. Zlew. Kibelek. No tu jest właśnie to, co mówiłem. Za mało kompaktowo, ale samochód jest tak wielki, że można mu to wybaczyć. No fajny samochodzik. Ceny zaczynają się od 71 000, a to co odwiedziliśmy kosztuje 95 000. Nadal dużo, ale jest z czego czerpać inspirację, choćby to łóżko jak było rozkładane. To powinno wygrać nagrodę Campervan Tuning Show. Kurna, ale dresiarski.
O, klasyczna paleta barw. To też lodówki? Nie, to są po prostu kulery. To już masz zmianę. No to te oglądaliśmy chyba. O, i trochę polskie klimaty. Parawany plażowe. Ciekawe, czy jest wersja kompletnie zaślepiana. Też nie ten. Notatka do mnie samego, muszę zapamiętać, że jakbym robił zabudowę, to łóżko może kończyć się na narożniku jakimś. O, w tym elemencie. Tu jest kolejna mała ciekawostka. Jakoś Volkswageny dzisiaj wygrywają z innowacjami. Tu jest kaseta, tak, no bo masz kibelek z tej strony, ale nie ma blatu, którym można to przykryć. Chociaż czekaj, puść mi, ciekawe o co tu chodzi. Aha, możesz zadbać o prywatność podczas kasztanienia. Podczas jazdy. Tak. No. Tutaj szafeczki. Czego to jest? Tył tutaj jest troszeczkę inaczej rozwiązane. Ale to nadal wszystko jest obkupione tym, że śpisz na górze na pop-upie. Nie, bo masz ten. Te można złożyć Tak, i zrobić łóżko. Zrobić łóżko. Mhm. Dlaczego Francuzi i Japończycy już nie robią takich adventure vanów? I nadal nie jest to nie wiadomo ile w porównaniu z konkurencją. Tu jest tylko na boki. Ty, no nie mogę się doszukać. Dostaw. Ale ja chcę obrócić i usiąść w pozycji takiej, jak się kieruje. To poproś pana. Nie. Ty zaraz rozwalisz fotel. No, pozycja siedząca taka sobie. Chociaż musiałbym na dłuższym dystansie sprawdzić, jak to jest, bo regulacja
swoją drogą. Możesz przesunąć się zawsze tam. No, jak będę wiedział gdzie. Anyway, tak. Podoba mi się deska, bo jest inspirowana Lamborghini. Tego może tak nie widać, ale te przytłoczenia, te wszystkie krzywizny, aż bije po oczach Lamborghini. Kontrolki są nawet fajne, no. Wszystko jest dostępne, intuicyjnie. A to Volkswagen. Ale to jest Volkswagen i to mówię ja, ktoś kto nie lubi Volkswagen. Ale mówię, ale bardziej się tu czuję w osobówce niż w innych minivanach, bo ta pozycja za kierownicą najbardziej przypomina pozycję w samochodzie osobowym. W tranzycie siedzisz tak. No to jest nie. po prostu, znaczy ja wiem, że fotel można odchylić, ale nadal wygrywa z tym, co my oglądaliśmy, Ducato. Ducato. No. No, Dobra, nagle. Co bym mogła do tego powiedzieć, to można poszukać te czwórki w takim z pop-upem i zobaczyć, ile one kosztują. Można zobaczyć tylko. nie mogłem foteli ustawić, tak? Nie mogłem foteli ustawić, tak? Nie mogłem! Pełnowymiarowy Ford Transit. Stopka. I powiem wam, że jest fajnie, jest ciekawie. Jest ciekawie. Tylko, że no to jest dostawczak, tak? Przekonwertowany. Tu mi się nie podoba, znowu. Oni to powinni rozciąć i oprzeć, a nie podwijać. Ale to... 70 parę tysięcy, jak nie więcej. No. Szafeczka. Excuse me? It's alright, it's alright. Oh, this is the door. So once you want to take a shower, just close this one. Aha. Bardzo duża łazienka. Wszystkie są w automacie, ciekawe. Transit Custom. Moje Nemesis. Ja jeździłem takim czymś. No tu usiądziesz tylko tak, nie przesuniesz go. Może będę mógł obrócić. Dobra, no to ustawienie jeszcze wygrywa. Ale jak ja jeździłem tamtym transitem, to... I tu masz jeszcze tam. Tak, ale to jest trzymanie boczne, to jest... No ale to też możesz sobie ustawić i wtedy wsparcie cię tam. dla dolnej partii pleców. Można to wypchnąć. To i w Hyundaiu tak mam, w Accordzie. No, nie wiem, czy można by tak długo w trasie jechać. To są nowe też siedzenia, więc jeszcze nie wysiadane, nie wypierdziane, więc wiesz. Musiałbym dłuższą trasę czymś takim zrobić. Trzeba mu to dać, że ma jednak dużo regulacji i można to w końcu jakoś ustawić. Ale jest tani, bo wszystkie inne po 70 000, a ten jest po 55. I to już jest coś, co można by rozpatrzeć. Ale nadal mówi, że tylko na 2 osoby do spania. We're actually looking for this. No, it's the stand. No, to chyba czas na podsumowanie. Podobało ci się? Zadowolona jestem. To co chciałam, widziałam. Przekonałam cię do jednej rzeczy. Tak, do pop-upa. Co byłem taki niechętny, więc jednym z typów po tym show jest teraz Mazda Bongo. Chociaż nie powinienem w ogóle spoilerować, bo jak wybiorę jakiś samochód, to fajnie by było mieć niespodziankę. Jeszcze nie wiadomo, bo mamy dużo typów samochodów, które
ewentualnie mogłyby być. Teraz Mamy kwestia finansowa i kwestia na zaplecza, pewno nie jak tę to będzie. czwórkę. Także tak. Jeszcze może być Ford albo Hyundai. Hyundai No. widziałam podobny do Mazdy Bongo, który też ma pop-upy. No to jest pewnie ten H100 albo H200. No coś. Ale one były rzadko w pasażerskiej opcji. Ale były z pop-upem, więc musiało być z wersji osobowej. Może. Dużo inspiracji, tak? Dużo jakichś tam nowinek, jakichś pomysłów na aranżację. Wiem, że już lepiej kupić samochód. W tę stronę. Możemy kupić samochód z pop-upem i ewentualnie nie rozkładać go w Szkocji przy wiecznych pogodach. Ale jak będzie nam potrzebny stanąć normalnie w tym samochodzie, dalej mamy możliwość, tak? A przy namiocie już nie masz opcji, musisz go rozłożyć, bo nie masz gdzie spać. No. Nadal jednak jednym z typów jest ciągle Renault Grande Spas. I ten miałby przewagę o tyle, że jeżeli trafimy w wersję z podwójnym szyberdachem, to łatwo będzie to zaadaptować, bo już dziura jest. Nie trzeba byłoby nic wycinać. No dokładnie. A można dokupić pop-upy po prostu do konwersji samochodu z... Co jeszcze? Ciekawe było to zaaranżowane w tych Volkswagenach. Niechętnie przyznaję, ale dzisiaj wygrały właśnie transportery. Zeszturmowały cały show, jeśli chodzi o konwersję tych małych aut. Bez podnoszonych kabin, No bo tobie się Fiat podobał. podnoszonych dachów. Ducato z dużych vanów. Tak. Ale z tych mniejszych, bardziej takich kompaktowych i na zaaranżowanie tak ograniczonej przestrzeni bezapelacyjnie wygrał Volkswagen. No chyba bardziej mówię ja. Volkswagen tu jest popularny w Anglii w ogóle jako konwersja na właśnie takiego mikrowana niż mikrocampervana, niż Ford, który też te tranzyty mają tam jakieś swoje tego, ale widziałeś, ich nie było dużo. No. Ale to jest to samo, bo tak naprawdę wnętrze się niczym nie różniło jednego i drugiego, tylko tyle, że bazę masz inną. No. Znaczy, no nie tak, że niczym się nie różniło, bo trochę inaczej były te łazienki z tyłu rozwiązane i tak dalej. Ale widziałeś, były też i w T4 w dwóch wersjach. Właśnie ta łazienka z tyłu typowo z prysznicem, albo łazienka po prostu rozkładany namiot za samochodem, więc to też nie ma się do bazy. Co jeszcze? No na pewno nie kupimy sobie żadnego z tych samochodów, które były dzisiaj wystawione, bo to absolutnie nie nasza półka cenowa, a poza tym wakacje na budżecie, a nie na grubym budżecie. Znaczy wiadomo, że jeżeli już byśmy taki kupili, to nie było to by tylko na wakacje, tylko już przeznaczone na dłuższe też podróże i o wiele większym zasięgu, tak? To nie jest to, że kupisz na jedne budżetowe wakacje taką imprezę. Na pewno jeszcze nie raz pojedziemy, na pewno jeszcze nie raz będzie trzeba podejrzeć co nieco i zobaczyć, czy da się coś jeszcze wprowadzić. Przede wszystkim będzie potrzebne to, co zauważyłem, tak? Dopiero tylko w dwóch samochodach widziałem gaśnicę na wierzchu. Nie było nigdzie indziej. I tylko jeden miał ten młotek do szyb, chociaż nie będziemy tego potrzebować, myślę. No, ale wiesz, to bezpieczeństwo, wszystko jest ważne, tak? Ale to, co też zauważyliśmy, dużo między markami różniły się tylko tak naprawdę jakością, wykonaniem, a nie samą aranżacją. Aranżacje praktycznie nic nowego już w tej chwili nie ma. Powielają utarte schematy. No, to tu akurat za dużo innowacji nie było. Chociaż co to było? Citroen Ducato? Które to miało łóżko piętrowe? Ducato. No chore ceny są, ale wiadomo, trzeba szanować pracę ludzi i płacić im tyle, na ile zasługują. Dlatego ja będę budował swój, bo nie mamy kasy na takie bazy i na takie materiały. No nic, intensywny dzień dosyć, pełen wrażeń, dużo się nauczyliśmy. Pełen przemyśleń. Tak.
i pełen nowych, znaczy doszły nowe, nowe pomysły, jakiej bazy użyć. Nowe przemyślenia. Ale to co na pewno teraz nie będzie to nie wiadomo jaka baza, nie będziemy kupować dużego blaszaka i go dłubać. Na razie będziemy krok po kroku brać coraz większe samochody, bo do tej pory to jechaliśmy największe czym, no to właśnie Maverickiem. Szybka zabudowa, tyle żeby było jak spać. Dalej przerzucaliśmy rzeczy, tak jak w Akordzie, ale już mniej. Znaczy to tylko tyle, że było rozłożenie tak naprawdę remka krzesła i przełożenie toalety, ale tak naprawdę nie było tak dużo przerzucania jak W Akordzie. w No Akordzie. nie, w sumie nie. Bo to chodziło tylko o rozłożenie tego łóżka do spania, tak? Już nie było tego przenoszenia walizek z ciuchami, żarcia, tych wszystkich kuchenek, nie kuchenek, tylko tyle, że to wszystko było w bagażnikach pochowane po zabudowie, a tylko tyle, że miałeś toaletę, no, która no niestety w Mavericku dalej musi stać No. gdzieś No także wyżej, teraz a... w następnym etapie będzie auto 7-miejscowe i tam będziemy aranżować. A mamy już podpatrzone właśnie w Volkswagenach, w Transitach. Ja wiem, że one są dużo większe, ale na podstawie tego, co oni zrobili z tą ograniczoną przestrzenią, my będziemy mogli tak samo zadziałać z trochę mniejszą przestrzenią w 7-miejscowym aucie. Tym bardziej, że nie będziemy potrzebować 3 rzędów siedzeń, będziemy potrzebować tylko jeden z przodu i jeden fotel z prawej strony za mną i to wszystko, i z tego można już wyciągać. Także tak. Wiadomo, zapięcie dla Rockiego trzeba by było też pomyśleć, gdzie przypiąć Rockiego, bo jednak podczas jazdy dobrze by było, żeby on był przypięty, a nie latał po całym samochodzie. Dlatego myślałem o klatce, no bo ostatnim razem jak pojechaliśmy to... No tak, ale klatka znowu by było składanie jej na noc. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, myślę, że powiedzieliśmy już wszystko, trochę planów też zdradziliśmy, może niepotrzebnie, ale No ale to się wszystko okaże, wszystko tak Tak. naprawdę u nas wychodzi w praniu. w praniu, a nie no. Także tak, Jak no gdybać możemy, a no. Akord się sprzedał, mamy o tyle więcej pieniędzy, trzeba dozbierać i kupować auto 7-miejscowe i zobaczyć, co można z nim zrobić. Trzymajcie się, cześć.